Cześć wszystkim! Jakiś rok temu zrobiłam film, w którym przedstawiłam planety jako ludzi. Mam nawet tą samą koszulkę na sobie. Od tamtego czasu jej nie zmieniłam. I jest to jeden z moich ulubionych odcinków na tym kanale. Dlatego zdecydowałam się na kontynuację, bo jest jeszcze wiele planet z naszego Układu Słonecznego. I szybkie wyjaśnienie. Z reguły, rysując jakąś rzecz jako ludzi, staram się zachować cechy danej rzeczy i przedstawić ją jako człowieka osadzonego w naszych czasach, w naszych realiach. Jednak w tym przypadku planety zamieniają się w kosmitów, którzy jedynie wyglądają jak ludzie. Poprzednim razem opowiadałam o Jowiszu, Wenus i Ziemi. Dzisiaj zaczniemy od końca, czyli od ostatniej planety naszego Układu Słonecznego. Oto Neptun. Pewnie tego nie wiecie, ale o mały włos ta planeta nie byłaby nazwana Januszem. Francuski astronom Le Verrier badał Urana i zauważył dziwne zachowania w jego ruchu orbitalnym, więc wyliczył, że musi mieć na to wpływ jakieś inne ciało niebieskie, czyli znana planeta. Na tej podstawie jeszcze w tym samym roku niemiecki astronom Gale odnalazł Neptuna i zaproponował mu nazwę Janus. Tyle, że Le Verrier powiedział: hola, hola, hola! Tą planetę znalazłeś tylko i wyłącznie na podstawie moich obliczeń, a ja mówię, że ta planeta ma się nazywać Neptun, od rzymskiego boga mórz. I tak już zostało, chociaż później gościu się zreflektował i stwierdził: o nie, jednak nazwijmy ją moim nazwiskiem, tylko że wtedy już było za późno i wszyscy olali tą drugą propozycję. Ponieważ Neptun jest tak daleko, od czasu jego odkrycia potrzeba było aż prawie 100 lat i wynalezienia ulepszonego teleskopu, żeby odkryć jego 13 księżyców. Na dodatek ta planeta została odwiedzona tylko jedyny raz w 1989 roku. Chociaż odwiedzona to trochę duże słowo, zważywszy, że Voyager 2 tylko obok niej przeleciał. Zadaniem tej sondy było zbadanie Jowisza i Saturna, ale stwierdzono: dobra, to przy okazji zobaczmy jeszcze, co tam się dzieje na Uranie i Neptunie. No i co? No i biedaczek. Taki opuszczony, samotny. Nikt się nim nie interesuje. Wystarczy spojrzeć na jego minę, jaki on jest smutny z tego powodu. No, nieśmiały jest, zamknięty w sobie, no to od razu widać. Swoją drogą ta przelatująca sonda Voyager odkryła, że Nepcio ma więcej niż jeden pierścień. One są co prawda takie malusie, znikusieńkie, ledwo co widoczne, ale są. Niczym w porównaniu do tych Saturna, ale są. O 4 ostatnich planetach Układu Słonecznego mówi się, że są to gazowe olbrzymy, ponieważ ich atmosfera składa się głównie z wodoru i helu. Ale Neptun zawiera większą ilość wody, amoniaku i metalu, natomiast jego wnętrze jest złożone głównie ze skał i lodu. Z tego powodu nazywa się go lodowym olbrzymem. Jest też kwestia temperatury. Z uwagi na dużą odległość od Słońca, na jego powierzchni panuje temperatura minus 226 stopni. I mówię tutaj powierzchni, bo pamiętajmy, że jest to planeta gazowa. Tam nie ma stałego lądu, wszystko sobie wisi w przestrzeni. I na pewno wisi mu też to, że na jego powierzchni występują deszcze diamentów. Rozumiecie? Deszcze diamentów! Takie bogactwa, a jego to w ogóle nie obchodzi. Spytacie, jak to możliwe? Otóż diament jest to po prostu czysty węgiel. Więc na Neptunie to nie jest żadna jakaś wielka sprawa, po prostu jeden z pierwiastków. Mamy więc deszcze diamentów, ok. Pogoda nam jest naprawdę szalona. Oprócz tego, że są wielkie burze, to jeszcze są tak silne wiatry. Rekordowa prędkość wiatru to aż 2100 km na godzinę. Wow! Neptun wędruje sobie po orbicie i wiadomo, że okrążenie Słońca zajmuje mu znacznie dłużej niż Ziemi. Pełne okrążenie, czyli jego rok, trwa w przybliżeniu 165 ziemskich lat. Wyobraziłam więc sobie, że na tej planecie czas płynie wolniej niż u nas, w związku z czym Neptunowi zajęłoby więcej czasu, aby się zestarzeć, niż nam. Dlatego uznałam, że przedstawię go jako takiego młodzieńca. Ciekawostka, jeden dzień na Neptunie trwa 16 ziemskich godzin. I obliczyłam, że jeden neptunowy rok trwa w przybliżeniu 90 000 neptunowych dni. Podsumowując, co udało mi się zawrzeć na rysunku? Pokryty lodem, bo jest lodowym olbrzymem, nieśmiały i samotny, tylko raz go odwiedzono. Jest młody, jego włosami targa szalony, mocny wiatr, a nad głową ma ledwo widoczny pierścień. I widać, że to taki trochę Janusz. To teraz Saturn. Jest to 6. planeta w naszym Układzie Słonecznym, druga pod względem wielkości. Jej nazwa pochodzi od rzymskiego boga Saturna, który jest bogiem rolnictwa i zasiewów. Jest to planeta gazowa
tak wielka, że można ją spokojnie zobaczyć z powierzchni Ziemi bez używania teleskopu. W związku z tym jest znana ludziom już od czasów prehistorycznych. Wyobraziłam sobie, że patrząc na nią z oddali, ludzie pomyśleli sobie, jest taka duża, to jest na pewno facet. A tak naprawdę ona była żoną Jowisza, kosmitką z nowego rodu gazowych olbrzymów. Dlatego narysowałam tą planetę jako kobietę. A także dlatego, że nie chciałam, aby w tym odcinku byli sami mężczyźni. Saturn składa się z małego, skalistego jądra otoczonego głównie przez wodór i hel. Ma bardzo gorące wnętrze. Jego temperatura sięga do 11 700 stopni Celsjusza. Ciekawe jest to, że promieniuje w przestrzeń kosmiczną 2,5 raza więcej energii niż otrzymuje od Słońca. Ale im dalej od jądra, tym coraz zimniej. Temperatura na powierzchni sięga minus 185 stopni Celsjusza. Dalej mamy najbardziej charakterystyczną cechę tej planety, czyli 9 pierścieni. I chociaż są super szerokie, to mają mniej więcej 20 metrów wysokości. Składają się w 93% z cząstek lodu z zanieczyszczeniami i w 7% z amorficznego węgla. I cząstki tworzące przestrzenie mają rozmiary od pyłku kurzu do małego samochodu. Istnieją dwie takie główne teorie dotyczące pochodzenia pierścieni. Jedna z teorii głosi, że pierścienie są resztkami zniszczonego księżyca Saturna, a druga stwierdza, że pierścienie są pozostałością pierwotnej mgławicy, z której powstał Saturn. Uważam, że te pierścienie idealnie się nadają do kreacji naszej postaci i mogłyby być biżuterią, ale mogą też formować coś na kształt kapelusza. Saturn nigdy nie jest sam. Potwierdzono obecność 62 księżyców, a jego księżyc Tytan jest nawet większy od planety Merkury. Say what? W związku z tym uważam, że jako człowiek byłaby to postać niezwykle towarzyska i roześmiana, no i na pewno piękna, bo ciągle ktoś się przy niej kręci. A propos kręcenia, Saturn potrzebuje 10 759 ziemskich dni, czyli około 30 ziemskich lat, na wykonanie jednego pełnego obrotu wokół Słońca, natomiast jego doba trwa około 10,5 godziny. Jak dobrze, że doba na Ziemi nie trwa tak krótko. Czy wy to sobie wyobrażacie? Ja nigdy bym się z niczym nie wyrobiła. Już samo wstanie z łóżka trwa u mnie godzinę od momentu usłyszenia pierwszego budzika. Ale podsumowując, Saturn jest duża i na zewnątrz jest zimna, więc mamy tutaj takie lodowe ubranie. I wokół niej są gazowe obłoki, a ogniste oczy wskazują na to, że ma gorące wnętrze. Ma stylowy kapelusz ze swoich słynnych pierścieni, a za uchem kłosy, jako że jest boginią rolnictwa i zasiewów. Mars. Och, Mars. Jakże złożona historia czai się za tą planetą. Początkowo spojrzałam i pomyślałam, no co, Mars. Nuda wielka, straszna, nic tam nie ma, tylko piach i skały. Co ja będę mówić na temat tej planety? Ale jak zaczęłam czytać i zapisywać, to potem się nie mogłam wygrzewać z tych notatek. Albowiem Mars jest jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, która pozwala nam się do siebie zbliżyć. Niezwykle intrygująca, nasuwająca na myśl mnóstwo pytań. Czy moglibyśmy tam zamieszkać? Czy istnieje lub istniało tam kiedykolwiek życie? Ale po kolei. Nazwa tej planety pochodzi od rzymskiego boga wojny Marsa. Zawdzięcza ją swojej barwie, która przy obserwacji z Ziemi przybiera kolor rdzawej czerwieni i kojarzyła się starożytnym Rzymianom z pożogą wojenną, z takim wielkim, nieokiełznanym pożarem. Jej powierzchnia jest usiana kraterami, podobnie jak w przypadku naszego Księżyca. Można nawet powiedzieć, że Mars to straszna dziura, bo nie dość, że ma 43 000 kraterów, i mówię tutaj tylko o tych, które mają średnicę minimum 5 km, to jeszcze 40% północnej półkuli zajmuje Vastitas Borealis, czyli pozostałość po ogromnym uderzeniu. No dziura jak nic. Ale mamy kogo obwiniać za tą słabą ochronę przed bombardowaniem. To wszystko przez brak magnetosfery, czyli pola magnetycznego, i bardzo cienką atmosferę. Jeśli więc ktokolwiek mógłby zamieszkać tą planetę, to tylko siatkarze. Uwaga, leci! Mieliby tylko problemy z piciem, bo ze względu na niskie ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Marsa nie może istnieć woda w stanie ciekłym. No może za wyjątkiem niewielkich przestrzeni w okolicy równika. Tam woda może się pojawiać dosłownie na krótki czas. Na Marsie występują czapy polarne, czyli takie lodowe pokrywy, i one wydają się być złożone w dużej mierze z zamarzniętej wody. Niestety przez niskie ciśnienie atmosferyczne lód nie topnieje, tylko sublimuje do postaci pary z pominięciem postaci cieczy.
Brak wody to trudność, ale przynajmniej temperatura jest całkiem spoko. Za dnia może być nawet 20, 25, 30 stopni Celsjusza. W nocy co prawda spada do minus 90 albo nawet do minus 130 stopni, ale to przecież wystarczy tylko się okryć ciepłym kocykiem. Dzień na Marsie ma podobną długość do dnia na Ziemi, tylko że tam nie mówi się dzień, tylko sol. I taki sol trwa 24 godziny, 37 minut i 22 sekundy. W naszym ciągu wizja, że moglibyśmy tam zamieszkać, jest żywa, tak uważam. Tylko zastanówmy się teraz nad powietrzem. Na Ziemi przeważnie oddychamy taką mieszanką. 78% azotu, 21% tlenu i 1% innych gazów, między innymi tam jest dwutlenek węgla. A dla porównania na Marsie mamy 95% dwutlenku węgla, 3% azotu, no i tam reszta to jest argon i dosłownie śladowe ilości tlenu. To tutaj jest już trochę słabo. Chyba odłożę swoje plany przeprowadzki na Marsa na kiedy indziej. Niemniej Elon Musk, czyli taki Tony Stark w prawdziwym świecie, naprawdę planuje kolonizację Marsa dla tysięcy ludzi. Dąży do tego, rozwijając technologie kosmiczne. Jak? Na przykład zwykłe rakiety są jednorazowe, więc lot w kosmos zawsze był bardzo drogi. Jego firma SpaceX opracowała takie rakiety, które są w stanie wrócić z powrotem na Ziemię i być wykorzystane ponownie, przez co koszt takich lotów kosmicznych zmniejsza się diametralnie. Firma może się pochwalić aż 16 takimi udanymi powrotami rakiet. Teraz Elon stworzył rakietę BFR, czyli Big Falcon Rocket, która jest jeszcze większa i jeszcze lepsza niż poprzednie, co jest kolejnym krokiem w kierunku wysłania człowieka na czerwoną planetę. Ale zanim wyślemy człowieka, najpierw lepiej jest wysłać sondę. Było już ich naprawdę sporo. Sondy, lądowniki, orbitery, łaziki. Obecnie po Marsie spaceruje łazik Curiosity, który jest tam od 6 sierpnia 2012 roku. Czekajcie, już ponad 6 lat! Wow! Ale parę dni temu wylądowała tam jeszcze sonda InSight, która ma wykonać 5-metrowe odwierty, co generalnie jest nie lada wyzwaniem. Teraz celem numer 1 jest znalezienie jak najwięcej informacji na temat tej planety i dowiedzenie się, czy w ogóle kiedykolwiek istniało tam życie. Występowanie zbiorników wodnych i dużych przepływów wskazuje, że na tej planecie kiedyś były o wiele lepsze warunki dla rozwoju życia niż obecnie. Ale to nie rozstrzyga, czy żywe organizmy w ogóle na niej istniały. Najnowsze badania sugerują, że wody na powierzchni Marsa mogły być zbyt słone i kwaśne, żeby mogło się w nich rozwinąć życie podobne do ziemskiego. Ponadto Mars jest prawie, a być może nawet całkowicie nieaktywny geologicznie. Brak aktywności wulkanicznej oznacza, że nie ma tutaj obiegu substancji mineralnych pomiędzy powierzchnią a wnętrzem planety, jak to zachodzi na Ziemi. No ale nigdy nie wiadomo. W 1976 sonda Viking sfotografowała marsjańską twarz. A naukowcy próbują nam mówić, że to jest jedynie formacja geologiczna. Już ja wiem lepiej! Kosmity! Kosmity! Nasz Mars. Usta popękane, bo taki wysuszony biedaczek, ale uśmiechnięty. Zachęca nas do rozmowy, do odwiedzin, chociaż zakrywa się dłonią, bo jest taki tajemniczy i może jest trochę groźny, niczym Bóg wojny. Po jego głowie jeździ mały łazik. Na ciele ma odciśniętą marsjańską twarz, na skórze mnóstwo kraterów i tatuaż z napisem SpaceX, bo żyje marzeniem o kolonizacji. Wszystkie ciekawostki na temat tych planet wyczytałam z Wikipedii. Dużą część tych informacji musiałam skrócić i uprościć, dlatego zachęcam Was do przeczytania więcej na ten temat. Tutaj są prace, które prosiłam Was w poprzednim odcinku. Na następny tydzień mam dla Was kolejne zadanie. Narysujcie jakiś obiekt w kosmosie. Mile widziane planety jako ludzie. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa!